To jest rozwiązanie speech to text. I tu znowu będę monotematyczny, ale to znowu jest pewien podstawowy, bazowy use case. Przez podstawowy, bazowy use case mamy na myśli rozwiązanie, które pozwala w podejściu on-premisesowym na transkrypcję mowy na tekst. I znowu ta sama historia. Efektem tej transkrypcji jest tekst. A tekst, jak już wiemy, jest paliwem dla dużych modeli językowych. I w momencie, kiedy mamy tą transkrypcję, ona jest w czasie real time, czyli trwa rozmowa konsultant-klient i ten tekst w czasie rzeczywistym jest dokonywana jego transkrypcja i w połączeniu z dużym modelem językowym znowu mamy, jakkolwiek to brzmi, nieograniczone możliwości, ponieważ przede wszystkim możemy w czasie rzeczywistym automatycznie wyszukiwać słowa kluczowe. Czyli pada jakieś słowo kluczowe, które jest istotne w procesie obsługi klienta, system może je wyszukać i wykonać pewne akcje w oparciu o ten wyraz. Jedną z akcji jest udzielanie wskazówek dla konsultanta. Nie wiem, rozmawiamy, branża bankowa, klient mówi, że szuka kredytu, pojawia się wyraz kredyt i to uruchamia działanie, żeby podpowiedzieć konsultantowi już jakieś produkty związane z tym kredytem. Co więcej, jeżeli takie rozwiązanie zintegrujemy z innymi systemami klienta, gdzie przechowujemy historię interakcji z danym klientem, ta podpowiedź, którą generuje system, ona może być dodatkowo osadzona w kontekście danego klienta. Klient mówi o kredycie, ale my z historii wiemy, że nie ma zdolności i pyta o kredyt w zeszłym miesiącu, więc automatycznie system podpowie temu konsultantowi, że tutaj jakby szanse na ten kredyt są dużo mniejsze. Kolejna kwestia. Konsultanci często mają checklisty, czyli na początku musi powiedzieć formułkę RODO. Nie wiem, po zakończeniu rozmowy albo pod koniec musi zapytać, czy klient jest zadowolony z obsługi. Musi zachęcić do odwiedzenia strony albo zachęcić do pobrania najnowszej wersji aplikacji. I w związku z tym, że możemy te słowa kluczowe i kontekst rozmowy analizować, pomagamy konsultantowi w takim jakby odhaczeniu checklisty i upewnieniu go, czy poruszył w rozmowie wszystkie istotne aspekty. Co więcej, mówiłem wcześniej o analizie sentymentu. Tu działa tak samo. Jesteśmy w stanie ocenić, czy rozmowa ma taki pozytywny feeling, czy negatywny, czy klient jest zdenerwowany, czy jest zadowolony, czy jest na przykład zestresowany. Może jak ja teraz odrobinkę, pewnie będę napisał tam mów kapkę wolniej, ale też staram się jakby wyrobić z czasem. Więc model także jest w stanie ocenić te aspekty i na koniec dnia to pozwala na wyszukiwanie pewnych anomalii w całym procesie obsługi. Powiem taką ciekawostkę, bo to jest coś, co mnie zaskoczyło. U jednego z ubezpieczycieli samochodowych, chyba nie mogę powiedzieć jakich, ale to nie jest istotne w sumie, tam pojawił się aspekt analizy ciszy. Ja mówię, słucham, jak to analizy ciszy, o co chodzi? Był taki case, że byli konsultanci, którzy kończyli rozmowę z klientem, ale, powiedzmy kolokwialnie, nie odkładali słuchawki. Czyli cały czas oni byli on hold, ale nie rozmawiali. I dzięki sztucznej inteligencji i tego typu rozwiązaniu ta firma przeskanowała rozmowy wszystkich konsultantów i wychwyciła miejsca, gdzie ta cisza jest nienaturalnie długa. I przez to zaoszczędzili kilkadziesiąt godzin w skali tygodnia, wychwytując tego typu anomalie. No i teraz bez tej sztucznej inteligencji, przy dużej skali, nie wiem, kilkuset rozmów tygodniowo, siedzi sztab ludzi i odsłuchuje każdą rozmowę. Niewykonalne. A przy tego typu rozwiązaniach sztuczna inteligencja i te narzędzia mogą zrobić to automatycznie i po to, żeby skupić się tylko na tych anomaliach. No i tutaj korzyści są naturalne, bo to jest lepsze dopasowanie ofert do potrzeb klienta, bo klient czuje się zaopiekowany, nasza komunikacja jest spersonalizowana w kontekście klienta i podnosi to także poziom satysfakcji na koniec dnia. I nie będę się powtarzał, nie będę monotematyczny, to wszystko jest on-premises. Czyli te wszystkie informacje, to co mówimy, to co generuje model, wszystko zostaje w naszej firmie. I teraz pewnie też pytacie, czy to tylko teoria, czy coś z tym zrobiliście. Zrobiliśmy z tym.
Dla jednego z klientów przygotowaliśmy właśnie POC w oparciu o to rozwiązanie, gdzie przetestowaliśmy kilka właśnie use case'ów, które mówiłem wcześniej, czyli właśnie ta wspomniana wcześniej checklista, także ocena sentymentu rozmowy, tu jest spokojnie, mówisz za szybko, nie denerwuj się, może do mnie przy okazji, ale jest także informacja, że dobra robota, opanowałeś emocje, więc to też biorę do siebie. I w ramach tego rozwiązania, tego POC-a, tu oczywiście działaliśmy na plikach, bo to był POC, to nie jest wdrożenie takie produkcyjne. Tu działaliśmy na plikach z nagraniami, które udostępnił nam klient, no ale zasada jest ta sama. Dokonaliśmy transkrypcji plików na tekst i wykonaliśmy te działania, o których tutaj mówiłem wcześniej. Czy są może jakieś pytania do tej części, do tych use case'ów? Ja mam pytanie, jeśli chodzi o transkrypcję spotkań. Czy też takie use case'y robiliście przy transkrybowaniu spotkań? Powiem szczerze, że pojawił się taki temat chyba miesiąc temu u jednego z klientów, tylko tam był taki case, że on mówił tak, mam spotkanie na Teamsach i chciałbym po tym spotkaniu, żeby była transkrypcja tej rozmowy, żeby Microsoft nie dowiedział się, o czym mówiłem. Dlatego, że case jest taki, że jak używamy Teamsów, no to siłą rzeczy to, o czym mówimy, już leci do Microsoftu. Więc, no, a poza tym, no Microsoft... Na podstawie transkrypcji generowanej przez Teamsa, rozumiem, tak? Chciał, żebyśmy Ściągali tę transkrypcję transkrypcję. i dokonali sumaryzacji, więc to jeden aspekt, a drugi, w Teamsach już jest ta funkcjonalność. Więc no my też nie... Z tym, że żeby skorzystać z podsumowania na przykład za pomocą Copilota wymaga nas licencja, Tak. a żeby wdrożyć Copilota, no to jest gruby kaszel. Ale parafrazując od tego, bo zastanawiało mnie to, bo my wewnętrznie tworzymy takie narzędzie do właśnie transkrybowania spotkań niezależnie właśnie od Teamsa. Już mamy gotowy prototyp, tylko właśnie zastanawiałem się, czy coś takiego było wdrożone, bo mieliśmy problem przy rozróżnieniu mówców. I właśnie byłem ciekaw, czy mieliście podobny problem. To powiem tak, jeżeli chodzi o podsumowanie właśnie Teamsy i tego typu wdrożenia, no to tak mówiłem, kiedyś temat się pojawił, ale nie podejmowaliśmy go, ale przy centralkach telefonicznych też się z tym mierzyliśmy, weryfikowaliśmy przy tym POC-u, aczkolwiek no, nie spinaliśmy się z centralką, ale przy centralce telefonicznej obsługującej call center tam wyszło, że jesteśmy w stanie to rozróżniać, bo tam na poziomie protokołów udało się weryfikować, kto jest... Tak, ale ja tu mówię o czystym audio. Tak. Z tym się nie mierzyliśmy, ale chętnie pogadam po spotkaniu, bo chętnie bym się powymieniał doświadczeniami. Były jeszcze dwa pytania z sali. Widziałem, ktoś podniósł rękę, tak? Ja mam pytanie odnośnie tych przetargów, bo z tej strony, że ja chcę w nich wystartować, a od tej drugiej strony na przykład przygotować te prezenty, potem sprawdzić te, które wpływają, że są zgodne z tym, co ja przygotowałem. Coś taka funkcjonalność jest? I znów powiem tak. Technicznie jest taka możliwość, bo generowanie tekstu to jest jedno z tych bazowych rozwiązań generatywy sztucznej inteligencji, więc jest to możliwe, ale znowu będę fair, to nie jest tak na zasadzie, że napisz mi OPZ i to nam ogra temat, ale jesteśmy w stanie zrobić takie rozwiązanie, gdzie umawiamy się, gdzie wybieramy sobie pewien obszar, który chcemy generować i tak dostosować model, żeby on generował pewną część w tym kontekście. Na pewno nie mogę powiedzieć odpowiedzialnie w ten sposób, że wdrożymy Ci narzędzie, które jakby wiesz, opiszę to za Ciebie, ale to, co mogę powiedzieć odpowiedzialnie, jeżeli wybierzemy sobie jakąś fragment, część, którą chcemy generować w oparciu o jakieś dane, to jest absolutnie rabialne i wykonalne. I była chyba jeszcze jedna ręka. Tak, tutaj. Pytanie do bazy wiedzy. Czy jest możliwość ustawienia tego uczenia maszynowego w locie? To znaczy, że wrzucamy na początek jakąś bazę danych, model się uczy, natomiast jeżeli użytkownik ma pytanie i ustawiamy suwak halucynacji na 0, czy tam na ale bardzo nisko i model nie znajduje odpowiedzi, nie znajduje rozwiązania. I czy może taki model kontaktować się z jakimś działem, który jest wcześniej do tego przypisany?
napisanych i to pytanie jest uzupełniane w locie. I ten model się na bieżąco w locie zdobywa tą wiedzę, uczy się, czy to musi przejść przez Was znowu kolejne dokumenty do bazy danych trzeba wrzucić, czy... No to powiem w ten sposób. Takie uczenie w locie w tym rozwiązaniu nie do końca, bo 3 zdania, w jaki sposób to działa. Postaram się jak najmniej technicznie. To działa w ten sposób, że mamy dokumenty. Te dokumenty, model, który tworzy tak zwane embeddingi, czyli dzieli zbiór tekstu na małe fragmenty, właśnie wykonuje tą pracę i zapisuje w bazie danych te części tekstów. I tak naprawdę my pytając model o to narzędzie, zadając mu pytanie, jakby to narzędzie w pierwszym jakby kroku szuka tych kawałków tekstu w danym dokumencie i dostaje, powiedzmy, chmurę nieustrukturyzowanych wyrazów i zdań, a model językowy ugładza ten tekst taką ludzką odpowiedź. Więc to działa w ten sposób. I jeżeli teraz chodzi o takie uczenie w locie, no to nie jest możliwe jakby w tym przypadku, bo ta faza tak zwanego fine-tuningu, czyli dostosowywania modelu do pewnego kontekstu, no to jest praca, którą trzeba wykonać na początku. Oczywiście można ją później powtarzać, ale to jest coś, co zajmuje czas, zasoby także głównie sprzętowe, więc nie jest to możliwe w locie. To, co jestem w stanie sobie wyobrazić i co według mnie jest zrabialne, jest quick winem, to zrobić taką automatyzację, że jeżeli pojawia się odpowiedź od modelu, bo model można, o kurczę, dużo by mówić, ale znowu rozwinę. Są tak zwane prompty systemowe, czyli takie master prompty, które mówią przed modelowi, co zrobić w sytuacji, gdy nie wie, co zrobić. I takim przykładem takiego promptu systemowego jest takie podejście, że mówimy modelowi tak: jeżeli nie wiesz, nie znajdujesz informacji w dokumencie, nie wymyślaj, nie konfabuluj, napisz nie wiem. I z reguły to działa w ten sposób, że jak model nie wie, to odpisuje nie wiem. I teraz w tym przypadku jestem w stanie sobie wyobrazić taką automatyzację, że w momencie, kiedy model odpowiada nie wiem, to jesteśmy w stanie wysłać tą odpowiedź, jakby dokonać jakiejś akcji automatycznej, żeby pytanie i ta odpowiedź nie wiem trafiła do departamentu na przykład HR-owego, mailowo, teamsowo, jakkolwiek, no i wtedy wjeżdża human touch i odpowiada temu użytkownikowi na to pytanie tak już bardziej ludzko. No i w drugim kroku wyobrażam sobie na gorąco, że można zbierać tego typu brak informacji, żeby później po jakimś czasie dotrenować model o te dane. Więc taki fine tuning w locie, mega ciekawa koncepcja, ale w mojej ocenie na ten moment no, niewykonalna. Tak? Czyli model w zasadzie się nie uczy. Jeżeli go mam napiszczonego na katalog z umowami, w ciągu najbliższego miesiąca wychodzi mi tam 20% nowych umów, to on mi zamieni. Na bazie tych nie dodaje tych dokumentów do swojej jakby pamięci. Nie jest w stanie tego wyprostować. Tak, bazowo o nich nic nie wie, ale przy takich typu wdrożeniach to, co my hodujemy takiemu podejściu, to właśnie warto douczyć model na pewnych fragmentach, wybranych fragmentach tych dokumentów, więc de facto zasilić ten model tymi tekstami z tego dokumentu. Ale w sensie wrzucam nowe dokumenty, to trzeba uruchomić jakąś akcję douczania. Można, ale nie trzeba. No tak, bo tak naprawdę nie trzeba tego fine-tuningu, czy tego douczania, tylko przy specyficznych dokumentach albo przy oczekiwanej wysokiej jakości odpowiedzi może okazać się, że bez tego douczania ten model nie daje takiej jakości odpowiedzi. Więc ten fine-tuning i to douczanie jest odpowiedzią, żeby uzyskać jeszcze lepszy poziom. Więc to nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Nie szedłbym w taką stronę, że zawsze trzeba douczać, ale też nie chciałbym być fair i odpowiedzialnie do tego podejść i powiedzieć, nie douczajmy, to działa out of the box. Ale tak, model, który tak bazowo bierzemy, on oczywiście nie zna treści tych dokumentów, które Pan do niego jakby podłącza. On na podstawie tych właśnie tych parametrów i całej tej technologii jest w stanie przygotować taką ludzką odpowiedź, żeby była zrozumiała.